Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test Suzuki Sways, czyli hybrydowego kombi, które pojawiło się w gamie tej japońskiej marki dzięki współpracy z inną japońską marką, czyli Toyotą i jej modelowi Corolla. Na filmie powiem, czy warto się Swaysem zainteresować, jeśli ktoś poszukuje samochodu tego typu, oraz czy warto dopłacać do wersji Elegance, którą dostałem teraz, czy może poprzestać na Premium Plus, którym jeździłem kiedyś. Startujemy! W kwestii wyglądu dopłata nie ma sensu, ponieważ obie odmiany niczym się nie różnią, to znaczy mają trochę inny wzór świateł z przodu, determinowany przez też inną technologię zastosowaną, co pokażę później, ale poza tym wszystko wygląda tak samo i wliczają się do tego 16-calowe felgi aluminiowe, które prezentują się trochę skromnie przy takim nadwoziu, a żadne większe nie są tutaj dostępne. Z kolei lakier metalik można dokupić za 2690 zł, ale w testówce się on nie znalazł. Ogólny wygląd Swaysa jest bardzo zbliżony do Corolli, na której bazuje, i wprowadzenie tego modelu do oferty podyktowane jest koniecznością dostosowania gamy Suzuki do normy emisji spalin, ponieważ producent ten dotychczas oferował jedynie miękkie układy hybrydowe, więc większa elektryfikacja była mu potrzebna, a Sways jest pełną hybrydą. W testowanym modelu względem Toyoty przeprojektowany został trochę przedni pas i umieszczenie loga podoba mi się mniej niż pierwowzorze, a kształt zderzaka to z kolei punkt dla Suzuki. Na plus dla tego modelu można też zaliczyć w sumie niszowość, bo Corolla jest już tak powszechna, że zupełnie niewidoczna na ulicach, a Sways może wzbudzać jakieś tam zainteresowanie niecodziennym dla tej bryły znaczkiem. W kabinie za to Suzuki wyłącznie zmieniło znaczek na kierownicy, przy czym dla mnie jest to ok, bo projekt deski rozdzielczej jest naprawdę przyjemnie nakreślony z płynnie komponującymi się ze sobą kształtami i tylko całość jest jak na mój gust za ciemna i przez to ponura. Wersja Elegance względem Premium Plus wprowadza wykończone syntetyczną skórą podłokietniki w drzwiach oraz na tunelu środkowym. Mamy także na tym tunelu środkowym indukcyjną ładowarkę do telefonu. Nie są to zatem rzeczy, które wprowadzają jakieś trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o wrażenia z użytkowania. Poza tym materiały są wspólne w obu odmianach i trzymają dobry poziom. Tutaj mamy twarde na podszybiu trochę tworzywa, ale nie błyszczy się ono przesadnie w słońcu. Bliżej jest już miękko, tutaj w najbardziej eksponowanym miejscu. Dodatkowo przeozdobiono te miękkie materiały szwami. Na drzwiach też od najwyższych partii jest miękko. Podłokietniki są przyjemne w kontakcie z łokciem w niższych sekcjach kokpitu. Mamy twarde materiały przez kształt deski rozdzielczej. Nie zwracają one na siebie uwagi, jedynie na tunelu środkowym, na jego boczkach. Trochę tą plastikowość widać bardziej. Na tunelu środkowym jest też sporo fortepianowej czerni, ale nie aż tak dużo, żeby jakoś przeszkadzała. Elementy sterujące, te mniejsze, odpowiednio działają, też zostały precyzyjnie wykonane. Do spasowania nie mam zastrzeżeń, ponieważ jedynie ekran podczas takiego naciskania minimalne trzaski wydaje, nic innego nie, no ale nikt tak normalnie przecież tego ekranu nie będzie szarpał podczas jazdy, więc jest ok. Wersja Elegance wprowadza też pełen dostęp bezkluczykowy i to już bardziej można odczuć podczas użytkowania. Pilot go obsługujący jest niewielki oraz lekki, więc nie przeszkadza w kieszeni. Wykonany został w większości z robiącego tanie wrażenie czarnego plastiku. Dekoracyjna wstawka łapie trochę rys, ale po 27 000 kilometrów nie ma ich wcale za dużo. Poza rzeczami, które wymieniłem wcześniej, w topowej odmianie Swaysa dochodzą też systemy bezpieczeństwa w postaci monitorowania ruchu poprzecznego i martwego pola, a także aktywne wspomaganie parkowania. Różnica w cenie obu wersji wynosi równe 10 000 zł, zatem każdy sam musi zdecydować, czy te dodatki są warte dopłaty. Moim zdaniem niekoniecznie, to znaczy jeśli ktoś planuje użytkować to auto dłużej, to nieraz pewnie coś z listy opcji oferowanych ekstra w Elegance się przyda takiej osobie, ale decydując się na bazowe Premium Plus też powinno być ok, bo przepaści w wyposażeniu nie ma i już podstawowy poziom jest dobry z np. kamerą cofania, dwustrefową klimatyzacją automatyczną, adaptacyjnym tempomatem i sporą ilością innych asystujących systemów. Jeszcze w ramach smutnej ciekawostki dopowiem, że gdy jeździłem tym modelem ostatnio w maju 2021 roku, to testowana odmiana Elegance kosztowała bez rabatu 13 000, a z rabatem 18 000 zł mniej niż teraz. Kończąc temat cen, dopowiem jeszcze, ile minimalnie Sways wyniósłby w leasingu operacyjnym na przykładzie egzemplarza w wersji Premium Plus i oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. Za parametry weźmy w cenach netto 20% wpłaty własnej, czyli 19 659 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, co daje 29 488 zł i wtedy miesięczna rata wynosi 1557 zł. W opisie filmu wrzuciłem link do oferty z możliwością dostrojenia ustawień pod siebie,
a na carlispolska.pl znaleźć można inne modele. W Swaysie dostępny jest tylko jeden układ napędowy, czyli hybryda oparta o wolno ssącą benzynę 1.8 generującą 98 koni mechanicznych. Układ elektryczny wspomaga ją mocą 72 koni, a całość oferuje 122. W testowanym Suzuki mamy do czynienia ze zwykłą hybrydą, to znaczy pozwalającą jeździć tylko na prądzie, ale bez możliwości ładowania z gniazdka. Energia w tym przypadku generowana jest przez silnik spalinowy lub podczas hamowania i komputer tak steruje całym procesem, aby utrzymywać naładowanie akumulatorów w przedziale 30-70%. Dzięki temu mogłem podczas jazdy miejskiej toczyć się w korkach z wyłączonym spalinowcem albo lekko przyspieszać np. od 30 do 40 km na godzinę, co pozwalało oszczędzać paliwo i w Warszawie średnio Sways zużywał mi 4-4,5 litra na setkę bez żadnego starania się, a gdybym postępował zgodnie z zasadami hybrydowego eco-drivingu, pewnie byłoby jeszcze lepiej. Proces przepływu energii śledzić można na zegarach, na których wyświetlić można też widok pokazujący, kiedy wciskając gaz wyjdziemy z tej strefy EV i w konsekwencji z trybu elektrycznego. Jest to przydatne, więc szkoda, że cały czas nie jest to gdzieś wyświetlane na zestawie wskaźników. Układ hybrydowy najbardziej przydaje się podczas jazdy z niższymi prędkościami, bo gdy jedzie się szybciej, coraz więcej na siebie brać musi benzyna, przy czym wtedy też Sways bez problemu wchodził mi w tryb elektryczny na krótkich dystansach, na przykład jadąc 80 km na godzinę, ale wtedy mogłem co najwyżej utrzymywać prędkość, bo nawet lekka próba przyspieszania oznaczała odpalenie benzyny. Wciąż obecna wtedy lekka pomoc układu elektrycznego pozwalała osiągać spalanie w okolicach 4 litrów albo trochę ponad. Na drogach szybkiego ruchu udział jednostki spalinowej jeszcze rośnie i na ekspresówkach zużycie paliwa oscylowało wokół 5,5-6 litrów, a przy prędkościach autostradowych było to średnio 6,5-7 litrów. Układ hybrydowy pozwala też wybierać tryby jazdy. Można ustawić taki, który da większy priorytet pozostawaniu w trybie elektrycznym albo sportowy i wtedy samochód tak przyspiesza od 0 do setki. Oraz tak od 90 do 140 km na godzinę. Ustawienie trybu sportowego robi różnicę w odbiorze dynamiki samochodu, ponieważ czuje się wtedy bardziej elektryczną i szybką reakcję na wciskanie gazu, zwłaszcza przy niższych prędkościach, a na normalu jest to bardziej skrojone pod zwyczajną, nastawioną na płynność jazdę. Nie są to jednak ogromne różnice i bez względu na ustawienia Sways nie jest demonem prędkości, ale pozwala na bezpieczne podróżowanie i niezamulanie, co w takim rodzinnym kombi wystarcza. Podczas przyspieszania słyszy się nieraz monotonny i nieciekawy dźwięk zapewniany przez bezstopniową skrzynię ECVT, która trzyma silnik na jednostajnych obrotach, no ale znowu, w aucie tego typu soczyste odgłosy wkręcania się pod czerwone pole nie są niezbędne, a benzyna też pracuje na tyle dyskretnie, że jej praca nie zwracała mojej uwagi. ECVT skutkuje za to idealną płynnością, co bardzo mi się spodobało, bo obojętnie czy słabo, czy też mocno cisnąłem gaz, to nie było żadnych szarpnięć, a szybkość reakcji była naprawdę dobra. Nie pogarszało jej nawet częste gaszenie spalinowca, a komputer nie oszczędza go w tym względzie i benzyna wyłączać się może nawet co kilka sekund, co jest niezauważalne, jeśli chodzi o wibracje. Właściwości jezdne Swaysa są neutralne. Samochód w wygładzony sposób reaguje na ruchy kierownicą, przez co prowadzi się przewidywalnie, ale nie ma też w tych reakcjach jakiegoś nieprzyjemnego opóźnienia, zatem mamy tutaj do czynienia po prostu ze zwykłym samochodem, takim, aby dojechać do celu i też zrobić to wygodnie, bo chociażby niezbyt duże felgi nie wyglądają może imponująco, ale za to gwarantują grube opony zmiękczające trochę zachowanie na nierównościach, a też zawieszenie ogólnie należy w testowanym Suzuki do tych miększych. Jako że mamy tutaj do czynienia z niższym nadwoziem kombi, całość nie przechyla się w dokuczający sposób na zakrętach. Niższe nadwozie jest też jednym z czynników pozytywnie wpływających na wyciszenie, które nieźle wypada do około 120 km na godzinę. Później zaczyna bardziej słychać wiatr, no ale nie tak, aby to przeszkadzało, ale też nie ma co mówić jakimś robiącym wrażenie poziomie wyciszenia. Przód Swaysa z wyraźnie opadającą szybą, która kończy się tutaj daleko od głowy kierowcy. Za nią znajduje się maska praktycznie w ogóle niewidoczna, nie ułatwia specjalnie manewrowania, ale biorąc pod uwagę wymiary tego samochodu, też nie jest to proces jakiś bardzo trudny, wjeżdżanie gdzieś przodem, widoczność na boki jest dobra. Z tyłu po przekątnej widoczność poprawia dodatkowa szybka, tylna szyba z kolei jest wysoko poprowadzona i też niezbyt duża.
Manewrowanie ułatwia z kolei całkiem dobra zwrotność samochodu, a podczas jazdy w mieście liczyć można na lekko pracującą kierownicę i odczuwalną pewną żwawość reakcji na jej ruchy, nie na poziomie mieszczuchów, ale jak na kombi przyzwoitą i taką, że bezproblemowo można podróżować. Wymiary samochodu to 465 cm długości i 179 cm szerokości i chociaż długość poczuć można w niektórych sytuacjach, to szerokość w porównaniu do np. SUV-ów nie jest tu duża. Pomagająca gdzieś na przykład na parkingach kamera cofania oferuje niską rozdzielczość, mamy za to tutaj bardzo dobrą płynność oraz rozsądne pole widzenia, w którym obiekty po bokach nie są przekłamywane, jeśli chodzi o położenie, poprzez zbytnie rozciągnięcie. 8-calowy ekran systemu inforozrywki, na którym wyświetlają się wskazania kamery, też ma niską rozdzielczość, dodatkowo sprane kolory, kiepski kontrast, więc ogólnie widać, że jest to tani panel. Interfejs nie wygląda zbyt nowocześnie, ale za to jest bardzo logicznie zaprojektowany, ponieważ zawsze z lewej strony mamy jakieś menu, obojętnie w którym moduł się wejdzie, dzięki czemu wszystko jest bardzo przejrzyste, też szybko działa. Gdyby ktoś chciał mieć tutaj nawigację, musi przewodowo podłączyć sobie Android Auto albo Apple CarPlay, ponieważ przycisk mapy bez smartfona nie działa, no ale biorąc pod uwagę rozsądną przekątną tego wyświetlacza, właśnie zdaje się, że do tego został on stworzony. To znaczy tutaj jakieś podstawowe wskazania mogą być, system audio, tego typu sprawy. Jeśli ktoś chce coś więcej, no to wygodnie wyświetli sobie coś ze smartfona. Pod ekranem znajduje się w pełni fizyczny panel klimatyzacji o wzorowej ergonomii i też moim zdaniem przyjemnym dla oka projekcie. Rozmieszczenie przycisków na kierownicy też jest moim zdaniem przyjazne w obsłudze. Z prawej strony mamy sterowanie tempomatem, zmianę piosenek, z drugiej strony lewej symetrycznie mamy zmianę głośności, więc jest to ok. Tutaj obsługuje się komputer, odbiera, odrzuca połączenia. Wyświetlacz na zegarach znajduje się tylko na środku, ale ponieważ on akurat ma niezłą czerń, to nie odróżnia się specjalnie od analogowego otoczenia. Szybko tutaj wszystkie karty się przełączają. Mamy wskazania układu hybrydowego, systemu audio. Można też sobie zmieniać szybko różne ustawienia związane z działaniem systemów bezpieczeństwa. Są też ustawienia pojazdu, które są dostępne tylko na postoju. Kilka rzeczy tutaj też można sobie dostroić. Całość jest intuicyjna i bezproblemowa podczas użytkowania. Nie podoba mi się za to sposób działania dźwigni zmiany biegów, ponieważ wszystkie tryby są tutaj w jednej linii, przez co łatwiej można się pomylić i wrzucić tryb B, służący do maksymalizacji odzyskiwania energii z hamowania. Moim zdaniem ten tryb powinien być jakoś bardziej oddzielony, na przykład na przycisku. Z lewej strony kierownicy mamy kilka dodatkowych przycisków aktywujących chociażby jej grzanie, sterujących automatycznymi światłami czy kontrolą trakcji. Wersja Elegance wprowadza dekoracyjne oświetlenie w Swaysie. Jest ono dosyć dyskretne, na drzwiach w ogóle niewidoczne w kamerze, na tunelu środkowym. Te dodatkowe lampki są już lepiej dostrzegalne. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor niebieski, który mnie się podoba, ponieważ nie jest taki standardowy, typowy, jak na przykład coraz częściej spotykany obecnie biel, a ma swój urok, zwłaszcza z tymi dodatkowymi dekoracyjnymi, świetlnymi akcentami. No i ponieważ ten niebieski kolor nie jest specjalnie ciemny, to też czytelność tego rozwiązania wypada bez zarzutu i ogólnie, chociaż nie ma żadnych fajerwerków, jeśli chodzi o sposób podświetlenia w testowanym modelu, to po zmroku przyjemnie podróżuje się w jego kabinie, tym bardziej, że wszystkie przyciski przełączniki doczekały się swojego źródła światła. Bardziej zaawansowane światła z przodu w wersji Elegance mają soczewki zamiast odbłyśników, a także bardziej wyrazisty i ładniejszy kształt LEDowych segmentów do jazdy dziennej. Kierunkowskazy też są tutaj diodowe. Tak samo technologicznie sytuacja wygląda w kierunkach w bocznych lusterkach. Z tyłu niestety producent zdecydował się na żarówki, co nie jest udanym posunięciem, biorąc pod uwagę spójność oświetlenia, czy po prostu jego atrakcyjność, no ale biorąc pod uwagę, że Sways i tak jest dosyć neutralnie zaprojektowanym samochodem, to da się to przeżyć, a ogólny efekt ze względu na projekt przodu wypada ok. Światła bilet w Elegance względem parabolicznych w Premium Plus oferują lepszą precyzję odcinania stref jasnych od ciemnych, gdy mamy odpalone mijania, też trochę większą moc. Nie oferują za to żadnych funkcji adaptacyjnych, zatem różnica w obu rozwiązaniach nie jest jakaś zmieniająca mocno doświadczenia podczas jazdy po zmroku, no ale fakt zostaje, że trochę więcej wtedy dzięki nim widać. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest ok, ponieważ nawet przy maksymalnym wyprostowaniu się od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki margines. Tunel środkowy w testowanym Suzuki jest w niewielkim stopniu wystający. Z tyłu nie ma żadnego portu USB do ładowania, jest za to rozkładany podłokietnik.
W kieszeniach drzwi Swayza trochę na ścisk, ale jednak 1,5-litrowa butelka wody się zmieści. Na tunelu środkowym mamy 2 uchwyty na kubki. W podłokietniku znajduje się schowek oraz gniazdo 12V oraz port USB-A do ładowania telefonu. Tutaj można sobie wygodnie poprowadzić kable. Drugie USB, już bardziej do podpięcia Android Auto albo Apple CarPlay, znajduje się tutaj. Mamy też półkę, która może ładować telefon, ale może być też po prostu półką. Schowek przed pasażerem. Wygląda tak, jest twardo wykończony, mamy goły plastik. Bagażnik Swayza ma 596 litrów pojemności, bardzo niski próg załadunkowy, duży otwór, a także regularne kształty. Po bokach z obu stron mamy pojemne kieszenie w nadkolach, są też haczyki na jakieś torby oraz dźwignie pozwalające w łatwy sposób złożyć oparcie tylnej kanapy. Podłoga może być w 2 położeniach, albo tej wyższej, którą pokazywałem przed chwilą, albo można ją w łatwy sposób obniżyć. Pod nią znajduje się jeszcze dodatkowa przestrzeń z przeznaczeniem na dojazdowe koło zapasowe. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się do dyspozycji 1232 litry oraz płaską podłogę. Podsumowując, nie widzę nic złego w tym, że Suzuki nie starało się przesadnie ingerować w model Toyoty, włączając go do swojej gamy, ponieważ po prostu zmian on nie potrzebował i drugi kontakt z tym kombi tylko mnie w tym utwierdził, bo dostaje się tutaj samochód łatwy w obsłudze, przyjemnie jeżdżący i naprawdę oszczędny. Właściwie jedynie osoby chcące, aby ich 4 kółka były bardziej charakterne i wzbudzały emocje, mogą tutaj kręcić nosem, no ale sami przyznacie, że nie jest to raczej aspekt, który będzie istotny dla kogoś, kto poszukuje kombi tego typu, zatem patrząc zdroworozsądkowo, w testowanym modelu trudno jest się doszukać jakichkolwiek słabych stron. I to wszystko, co przygotowałem o Swayzie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. Jak ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!